Witam Państwa na trzecim w tym semestrze webinarze lekcji kosmicznej, która jest organizowana w ramach projektu Uniwersech, czyli Europejskiego Uniwersytetu dla Ziemi i Ludzkości, który działa przy AGH i też we współpracy z 6 innymi uniwersytetami europejskimi. Ja w międzyczasie jeszcze wpuszczam nowe osoby. Zaczynamy dopiero, więc nic Państwo jeszcze nie stracili. Ja nazywam się Katarzyna Cieślak i jestem reprezentantką zespołu Work Package 4 w Uniwersechu. Zajmujemy się właśnie współpracą z liceami, ale główny nasz taki zakres tematyczny to różnorodność, inkluzywność i zrównoważony rozwój w obszarze sektora kosmicznego. Nie przedłużając, chciałam Państwu przedstawić kilka informacji o naszym projekcie i po tym krótkim moim wprowadzeniu oddam głos już Gabrieli, która dzisiaj poprowadzi lekcję kosmiczną. Tak jak wspominałam, Uniwersech to projekt, który składa się z 7 uczelni partnerskich działających w ramach jednego konsorcjum. Uczelnie, które z nami współpracują i z którymi my również współpracujemy, to Uniwersytet w Toulouse, Uniwersytet w Belgii w Namur, w Luksemburgu, w Düsseldorfie, Lulea w Szwecji, a także Tor Vergata we Włoszech. Główne takie założenia projektu, główne cele to przede wszystkim wspieranie mobilności studenckiej, także właśnie promowanie takiej współpracy międzyuczelnianej, zarówno na tym poziomie takim międzynarodowym, jak i lokalnym, ale też rozwiązywanie niektórych barier, z którymi mogą spotkać się osoby studiujące, które chcą podjąć właśnie współpracę z innymi uniwersytetami działającymi też właśnie w zakresie technologii kosmicznych. Zajmujemy się właśnie tutaj takim wspieraniem społeczności studenckiej poprzez oferowanie także bardzo takich interdyscyplinarnych zajęć, warsztatów, wykładów o tematyce kosmicznej. I jest to między innymi właśnie Space Innovation, Business and Law, Medical Engineering, Machine Learning, wszystko, co jest związane właśnie z technologiami kosmicznymi, ale też ogólnie wiedzą o kosmosie jest taką częścią ważną dla nas, aby jak najwięcej osób włączyć. I też właśnie na różnych poziomach edukacji. Dlatego też dzisiaj spotykamy się w takiej społeczności szkolnej. Wiem, że mamy osoby, które są ze szkół średnich, są też osoby ze szkoły podstawowej, z ostatnich roczników. Także witamy wszystkich serdecznie. I tak jak wspominałam na początku, ja współpracuję z zespołem do spraw różnorodności, inkluzywności i zrównoważonego rozwoju i takie nasze główne cele i zadania to właśnie wprowadzenie dobrych praktyk związanych z tymi 3 obszarami w sektorze kosmicznym wśród różnych interesariuszy projektu, czyli zarówno współpracujących z nami właśnie osób, które uczą się w szkołach średnich, jak również osobami studiującymi, a także właśnie wspieranie kadry administracyjnej, naukowo-badawczej i dydaktycznej w zakresie tych 3 obszarów.
Szczegółowe takie nasze działania, w których Państwo uczestniczą, niektórzy po raz pierwszy, niektórzy już po raz kolejny, to właśnie webinary, także Space Day, czyli taki jeden dzień dedykowany dla szkół, dla uczniów, uczennic z lokalnych właśnie tutaj szkół, które mogą przyjść do nas, do AGH, spotkać się z osobami, które pracują już w branży, albo które w tej branży będą pracować, ponieważ mamy 7 wspaniałych kół kosmicznych, którego Gabriela też jest jedną przedstawicielką. I w tym roku z tymi kołami spotkamy się 21 maja w auli U2. Organizujemy również konferencje studenckie. Tak jak wspominałam, promujemy mobilność, ale także właśnie staramy się zapraszać osoby, które pracują w sektorze kosmicznym i mogą nam ten sektor kosmiczny pokazać z drugiej strony. I już tak zmierzając ku końcowi, gdzie mogą Państwo nas znaleźć, obserwować i oprócz takiej komunikacji mailowej zachęcam do sprawdzania naszego kanału na YouTube'owego Centrum Technologii Kosmicznych, gdzie są zapisane też poprzednie webinary. Również jesteśmy na Instagramie STC AGH, lokalnie Universal Ambassadors AGH, no i także na Facebooku. Zachęcam Państwa również do zeskanowania kodu QR, który przeniesie Państwa do takiej ankiety ewaluacyjnej naszych webinarów, tego webinaru również. Ja do niej jeszcze wrócę pewnie pod koniec, ale wyślę ją w czacie pewnie do Państwa, ale zachęcam do podzielenia się swoimi sugestiami, ponieważ są one dla nas bardzo ważne w ulepszaniu programu takich lekcji kosmicznych. Zachęcam Państwa również do zadawania pytań w trakcie wystąpienia Gabrieli w czacie. Wiem, że jest przewidywana taka część dyskusyjna pod koniec spotkania, także już nie przedłużając, z mojej strony to tyle na ten moment i oddaję głos do Gabrieli. Dziękuję. W takim razie już będę udostępniać swoją prezentację i wydaje mi się, że powinna już być widoczna. Tak, potwierdzam, widzę, słyszę. Mam nadzieję, że Państwo również. Jeśli byłyby jakieś problemy techniczne, to proszę o informacje na czacie. Zatem rozpoczynamy temat księżycowego pyłu, jak to postanowiłam zatytułować, chociaż tak naprawdę nawiążemy też troszeczkę do regolitu nie tylko na Księżycu, ale też i na asteroidach oraz na Ziemi. I opowiemy sobie o tym, jak regolit można przetwarzać, czym on w ogóle jest i też o zagadnieniu jego transportu. Jak już zostałam przedstawiona, nazywam się Gabriela Opiła, a robię teraz doktorat na AGH. A dlaczego chciałam akurat opowiedzieć o regolicie? No bo moja praca magisterska dotyczyła meteorytów, więc też taki materiał kosmiczny, też meteoryty się tutaj pojawią. No i miałam też przyjemność uczestniczyć w ramach zespołu z AGH w konkursie Over the Dusty Moon Challenge, który dotyczył właśnie budowy przenośnika regolitu. Więc najpierw właśnie zastanowimy się, co to w ogóle ten regolit jest. Przejdziemy do tematu symulatów regolitu i dlaczego one są potrzebne, co to są te symulaty regolitu, no i co my z tych badań nad regolitem możemy wynieść. Jak już wspomniałam, regolit, chociaż najczęściej z tym terminem się spotykamy w kontekście Księżyca, to na Ziemi też mamy regolit i geologowie definiują go po prostu jako materiał, który powstaje z wietrzenia skały macierzystej, który nadal jest w tym miejscu, w którym ta skała nam zwietrzała. To może być jakieś wietrzenie fizyczne, może być wietrzenie chemiczne. Wietrzenie to tak, pewnie wiele osób się już spotkało z tym terminem, ale tak dla przypomnienia, to jest proces, w wyniku którego skała w jakiś sposób zostaje właśnie zmieniona jej forma, na przykład się tak rozdrabnia, kruszy.
czyli wietrzenie fizyczne może być pod wpływem na przykład wiatru, chemiczne może być pod wpływem jakichś właśnie reakcji, które mogą zachodzić w wyniku działania czy wody, czy innych zjawisk. Regolitem więc pokryte są planety skaliste, częściowo pokryte są asteroidy. I tutaj są zdjęcia, gdzie można spotkać przykładowo regolit na Ziemi i jak on wygląda. Więc na przykład tu jest kopalnia na Alasce, gdzie właśnie taki regolit występuje, we Francji też. Więc jakby tak sobie spacerować, to w zasadzie taki piasek, ale taki bardziej zwarty w tym przypadku. No, jeżeli ktoś się nie interesuje, to stwierdzi, no dobra, ziemia, piasek, ale jest takie ważne rozróżnienie między regolitem a glebą, bo gleba powstaje w wyniku działania mikroorganizmów, więc nie możemy powiedzieć, że to jest gleba księżycowa, dlatego że tam, o ile nam w tym momencie wiadomo, może się to zmienić, to mikroorganizmy tam raczej według obecnego stanu wiedzy nie miały wpływu na powstanie tego materiału. Więc takie definicje już bardziej nie skupiające się na Ziemi, a właśnie bardziej nakierowane na to, że to jest też materiał na pozostałych planetach skalistych. To właśnie taka luźna, nieskonsolidowana skała na skale macierzystej. No i na innych ciałach niebieskich trochę inne procesy wpływały na jego powstawanie. Czyli na przykład też wpływ promieniowania kosmicznego mógł być na to, że się pojawił taki regolit. Tutaj kolejne zdjęcie, z kolei powierzchnia asteroidy Eros, też pokrytej regolitem. I w takim regolicie są ziarna, tutaj napisałam różnej frakcji, to jest takie pojęcie frakcja, w tym przypadku chodzi o to, że są różnych po prostu rozmiarów. Mają też różne ciekawe kształty, później zerkniemy sobie na zdjęcia wykonane mikroskopowo, które pokazują, jak bardzo ciekawe to są w stanie być kształty. No i w warunkach pozaziemskich dochodzi nam tak zwane wietrzenie kosmiczne, które składa się z wpływu promieniowania kosmicznego, z wpływu wiatru słonecznego oraz oczywiście uderzeń meteorytów. Meteoryty jak najbardziej przyczyniają się do tego, że powstaje regolit, czyli zamiast całej skały powstaje taki właśnie pył. I z czego się ten regolit składa? Oprócz tego, że z ziaren różnych rozmiarów i że na ogół z tego samego, co skała macierzysta, tylko trochę zmienionego w sposób chemiczny. Gdyby to rozbić na pierwiastki, to całkiem spory procent regolitu stanowi tlen, ponad 40%. A to dlatego, że wiele związków wchodzących w skład minerałów, z jakich zbudowany jest regolit, po prostu jest tak dużo tlenków, że tlen okazuje się być na prowadzeniu. I to jest jeden z najbardziej ciekawiących, powiedzmy, naukowców składników regolitu, ciekawiących pod kątem wykorzystania regolitu. Ale jest też całkiem spora ilość żelaza, ponad 10%, i metale są czymś, co w szczególności wzbudza zainteresowanie, jeżeli chodzi o to, jak z regolitu można byłoby korzystać w przypadku już chociażby misji pozaziemskich. I jaki jeszcze ten regolit w ogóle jest? Jest abrazyjny, co oznacza słowo abrazyjny, jest ścierający. I to ma wpływ w kontekście wspomnianego w tytule transportu regolitu, ponieważ urządzenie, które miałoby go przetransportować, też powierzchnia jego byłaby ścierana przez te drobne ziarenka, niczym przez taki papier ścierny. Jest właśnie taki ostry, ale też przyczepia się do powierzchni, z którymi ma do czynienia. Przez to, że część z tych ziarenek jest bardzo mocno rozdrobniona, to może też zachowywać się w sposób elektrostatyczny, czyli mogą się takie drobne fragmenty pyłu zaczynać unosić. Kształt ma bardzo, bardzo nieregularny. Jego gęstość jest różna. Tam, gdzie jest głębiej, to może być bardziej ściśnięty albo mniej rozdrobniony, więc to się przekłada na to, że głębiej jest trochę gęstszy.
Jest też trochę pociemniały, trochę poczerwieniały. Poczerwienienie może być na przykład od utlenienia żelaza. I na Księżycu to jest najbardziej istotne, dlaczego jest dość intensywnie teraz badany. Jest go na Księżycu naprawdę pod dostatkiem. Jego warstwy to grubość między kilka a kilkanaście metrów w przypadku Księżyca. Ta gęstość jest szacowana z tego, co pamiętam, dla którejś z asteroid to tutaj podana, więc stąd te warstwy tutaj może się nie składać to, co jest na slajdzie. Nie, przepraszam. Tak, warstwa. Nie, mogą być też tak głębokie złoża regolitu jak najbardziej, no ale tak typowo to jest to między kilka a kilkanaście metrów. Także tak tutaj mamy do czynienia z regolitem księżycowym. No i to, że jest tak dużo tego regolitu na Księżycu, no to gdyby coś chcieć na przykład wytwarzać z jakiegoś materiału na miejscu, no to najlepiej byłoby wytwarzać z materiału, którego jest duża ilość. Jeżeli chodzi o regolit na asteroidach, to tam jest go trochę mniej i ma trochę większe ziarna. Jest badany przede wszystkim ten z asteroid Bennu i Ryugu. I tutaj widzimy zdjęcia z lądowania na asteroidzie Bennu, a nawet moment wręcz wbicia się w tą asteroidę i to, jak dużo pyłu i odłamków wzniosło się podczas tego lądowania. Zostały nawet dostarczone drobniutkie próbki, które pozwoliły zbadać taki materiał już dokładnie w ziemskich laboratoriach. Przez to, że to są takie mniejsze ciała niebieskie, no to właśnie nie tylko mniej meteorytów w niego uderzyło, ale też mniej grawitacja tak pozwoliła te warstwy regolitu utworzyć i ścisnąć. Jest taki bardziej luźny. To też można porównać z tymi zdjęciami regolitu ziemskiego, gdzie jednak był dosyć spójny i dosyć zbity. No podejrzewa się, że pod powierzchnią z kolei tam mogą być właśnie bardziej rozdrobnione te cząsteczki. I to, że występuje na mniejszych obszarach niż księżycowy, to można się przyjrzeć temu zdjęciu tutaj w prawym dolnym rogu, że tam jest jednak dużo takich na tej asteroidzie Bennu całych skał. Są jakieś pola takie, gdzie właśnie nie ma dużych skał, tylko właśnie nasz regolit, nasz pył kosmiczny, ale jednak jest sporo fragmentów takich skalistych. Więc przyjrzyjmy się jeszcze troszkę bardziej temu, jak ten regolit pozaziemski powstaje, czyli impakty meteorytów i mikrometeorytów, łączenie się ziarenek ze sobą, aglutynacja to jest właśnie takie sklejanie się ich ze sobą. Tutaj pojawia się takie określenie spalacja przez wiatr słoneczny. Może to brzmieć nieco enigmatycznie, nieco zagadkowo, ale chodzi o to, że wiatr słoneczny niesie ze sobą różne cząsteczki i te cząsteczki mogą być wbudowywane w atomy, które wchodzą w skład naszego materiału na ciele niebieskim i może się zmienić w związku z tym to, jaki mamy atom. Oprócz tego fragmentacja, czyli po prostu skała zostaje rozdrobniona. Wietrzenie kosmiczne to cały zestaw różnych procesów, różnych mechanizmów. Tak jak mówiłam, różny udział mechanizmów dla różnych ciał niebieskich. I tutaj mamy mikrofotografię cząsteczki regolitu księżycowego, którą przywiozła jeszcze misja Apollo 11. I widać, że to jest bardzo, bardzo nieregularny kształt, bardzo nietypowy. Są prowadzone badania, które pozwalają na klasyfikację kształtów tych ziaren regolitu, nawet z użyciem uczenia maszynowego, ponieważ są to tak nieregularne kształty, że w zasadzie można wziąć garść cząstek, takich fragmentów, ziarenek tego regolitu i klasyfikować je sobie i będą od siebie bardzo różne, no ale właśnie ludzie próbują to grupować, a takie grupowanie i badanie ich kształtu może pomagać właśnie w przewidywaniu zachowania regolitu. A to się przekłada z jednej strony na planowanie, jak można byłoby go wykorzystać, ale też na to, żeby planować, jak mogą lądować misje kosmiczne, jak mogą lądować dane chociażby sondy
no bo materiał, który jest tak powszechny, to prawdopodobnie materiał, na którym również lądują owe sondy. I wspomniałam o meteorytach i tutaj dlaczego jeszcze oprócz wpływu na powstawanie regolitu meteoryty z regolitem tak dużo mają wspólnego. Ten obiekt tutaj po lewej stronie, taki poczerwieniały, to jest meteoryt Northwest Africa 869 i ten meteoryt ma strukturę, która nazywa się brekcja regolitowa. I cóż to takiego jest owa brekcja? Kiedy mamy dużo takich ziarenek jak właśnie te w regolicie, to one mogą, znajdując się w jednym miejscu przez dużo czasu pod wpływem różnych procesów, na przykład nagrzania, mogą się połączyć i utworzyć jednolitą strukturę. No i tego typu struktura, taka z takich właśnie okruchów skał, które mają ostre krawędzie, nazywa się brekcja. Więc takie brekcje regolitowe z kosmosu nie trzeba zawsze wysyłać po nie misji kosmicznych, one czasami same nam spadają z nieba. Ale takie brekcje regolitowe mogą być też również przywiezione przez misje kosmiczne. I z kolei po prawej stronie mamy księżycową brekcję regolitową. Widać, że tutaj ona jest taka bardziej porowata, dlatego że w meteorycie tutaj mamy przekrój przez skałę, a tutaj po prawej stronie mamy taką powierzchnię. I ta po prawej stronie jest przywieziona całkiem dawno temu, no bo jeszcze przez misję Luna 20. I tym sposobem właśnie takie fragmenty, które już nie są pyłem, ale które są kawałkami skał, też dostarczają nam informacji na temat regolitu. No i tutaj też widać na tym meteorycie właśnie takie poczerwienienie, czyli też takie troszeczkę zwietrzenie takiej skały. I wspomniałam o przetwarzaniu regolitu w tytule. Kiedy poczyta się materiały na przykład konferencyjne z konferencji dotyczących zasobów pozaziemskich, to coś, co ludzi całkiem ciekawi, to właśnie możliwość skonstruowania czegoś z takich pozaziemskich materiałów konstrukcyjnych. I dlaczego to jest tak bardzo ważne? Oczywiście jest takie powiedzenie, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, no i może ono nie zawsze jest słuszne, ale w przypadku misji kosmicznych jednak te koszty są bardzo duże, więc jeżeli można byłoby je jakoś zmniejszyć, no to warto je zmniejszyć. Więc kiedy ludzie myślą nad tym, w jaki sposób dałoby się zorganizować na przykład bazy księżycowe, no to nie ma opcji, żeby przywozić każdy kilogram materiałów konstrukcyjnych przy pomocy rakiet, mimo że ten koszt wysłania kilograma ładunku na przestrzeni lat, jak tutaj widać, spadł o kilka rzędów wielkości. Ponieważ na początku to było coś rzędu $1 000 000 za kilogram. Tutaj skala jest w $1000 na kilogram. Więc no teraz to nadal jest ponad $1000 za kilogram, gdzie aż nawet sprawdziłam, jaka jest masa pojedynczej cegły. Masa pojedynczej cegły to wynosi między mniej więcej 1,7 kg a kilka kilogramów. Więc gdyby trzeba było przywozić takich przysłowiowych cegieł tyle, ile byłoby potrzeba, żeby zbudować niewielki budynek, no to koszty wzrosłyby dramatycznie, więc najlepiej byłoby taką cegłę sobie skonstruować samemu. Zresztą też, gdyby coś budować, to sam czas oczekiwania na dostarczenie materiałów byłby całkiem spory. Przecież to nie jest tak, że te misje latają cały czas, tylko trzeba czekać na odpowiednie warunki, żeby móc wysłać rakietę. Czasami bywa tak, że jakieś starty zostają odwołane, bo akurat dane warunki pogodowe nie są dobre. No a jeżeli się też da przywieźć coś, czego się nie da wytworzyć na miejscu, no to lepiej wykorzystać taki statek kosmiczny do tego, żeby jednak przywieźć to, czego się wytworzyć na miejscu nie da, a co się da, to skonstruować samodzielnie. No i stąd właśnie to takie pojęcie In Situ Resource Utilization, ISRU, i to zdefiniowano jako pozyskiwanie,
przetwarzanie, przechowywanie, wykorzystanie materiałów, które można wydobyć lub wytworzyć na ciałach niebieskich innych niż Ziemia. I takie zasoby, dla których to jest szczególnie istotne, to jest przede wszystkim woda. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy istotami, które bez wody zasadniczo nie funkcjonują, które z wody są w dużym stopniu wręcz zbudowane. Do tego oczywiście paliwo rakietowe, no bo taka baza przecież nie mogłaby być odcięta od Ziemi. Tak jak już wspomniałam, materiały budowlane i potrzeba zawsze też mieć jakąś energię, więc także materiały do produkcji ogniw słonecznych. To coś, pod kątem czego myśli się nad tym, żeby zastosować in situ resource utilization. Materiały, czyli w zasadzie potrzebne pierwiastki. I jeszcze raz, dlaczego regolit? Można z niego dokonać ekstrakcji tlenu i oddzielić metale. I tutaj mamy akurat symulat regolitu, właśnie tutaj przed ekstrakcją tlenu, a tutaj po ekstrakcji tlenu. I widać, że po tej ekstrakcji tlenu uzyskany został materiał zdecydowanie bardziej metaliczny, błyszczący, tak trochę krystalicznie. I w regolicie księżycowym, tak jak pewnie niektórzy pamiętają jeszcze ten wykres z początku prezentacji, że regolit księżycowy zawiera ponad 40% masowych tlenu w swoim składzie. Jako z kolei materiał konstrukcyjny też regolit jest dobry, dlatego że jest dobrym izolatorem cieplnym, a w przestrzeni kosmicznej panują temperatury. No, na Marsie to jak trzymać się w okolicy tak zwanej linii terminatora, czyli linii oddzielającej dzień marsjański od nocy marsjańskiej, to i tak będzie to coś rzędu 0 stopni Celsjusza. Może spadać nawet do minus 30 stopni Celsjusza. Na Księżycu biorąc pod uwagę, że ciężko o jakąś atmosferę, jakieś oczywiście odrobina, jakieś pojedyncze cząsteczki gazów są, no ale ciężko mówić o atmosferze, więc też ta temperatura jest bardzo niska, ciężko mówić o temperaturze jakiejś sensownej, gdy nie ma zbyt dużo atmosfery, no to też trzeba izolować cieplnie, żeby nie tracić takiego ciepła. I jeśli chodzi o pozyskiwanie zasobów z regolitu i jakieś konkretne liczby, to z kolei w regolicie marsjańskim między 3 a 8% masowych to woda, cząsteczki wody w formie zawarte w uwodnionych minerałach, więc też możliwość pozyskania wody z regolitu. Więc jeżeli patrzeć z punktu widzenia tego, że co jest potrzebne do przeżycia, jest potrzebny tlen do oddychania, można pozyskać z regolitu. Jest potrzebne schronienie, można wymyślić, żeby zbudować z regolitu. Jest potrzebna woda, też można pozyskać z regolitu. Jest potrzebne jedzenie i też ludzie myślą nad tym, jak przetworzyć regolit tak, żeby dało się uprawiać, niczym w glebie, uprawiać jakieś jedzenie. Ale jakkolwiek takiego regolitu pozaziemskiego jest dużo na ciałach pozaziemskich, to na Ziemi regolit mamy ziemski. Więc jeżeli ludzie potrzebują prowadzić jakieś eksperymenty, żeby dowiedzieć się właśnie, jak coś z regolitu pozyskać, no to próbki przywiezione przez misję Apollo są bardzo cenne, nie ma ich tak dużo. Znowu przypominam ceny transportu kilograma ładunku na przestrzeni lat. Więc żeby mieć realistyczny materiał do pracy nad nim i do prowadzenia badań, korzysta się przede wszystkim z symulatów regolitu, które są znacznie łatwiej na Ziemi dostępne, które są wytwarzane właśnie z tych minerałów, które podobne są do regolitów pozaziemskich. Wtedy można dowoli ten regolit sypać, testować go mechanicznie, spiekać i różne jeszcze inne rzeczy z nim robić, które później pokażę. Jak taki regolit jest w takim razie tworzony? Najpierw trzeba
wybrać minerały, wybrać ten bazowy, nazwijmy to, substrat, z którego będzie regolit tworzony. I następnie trzeba go wysuszyć. Potem jeszcze konieczne jest sortowanie, no bo przypominam, nie chcemy materiałów organicznych, więc liście czy jakieś korzenie trawy, no to nie wchodzą w grę. Potem te wybrane fragmenty minerałów zostają rozdrobnione. Jeszcze dalsze pozbycie się biomasy może być dokonane przez kalcynizację, czyli tam reakcje chemiczne odpowiednie. I później taki już rozdrobniony pył dzieli się na rozmiary w poszczególnych zakresach, czyli przesiewa się przez sita i uzyskuje się tutaj pojemniczek na przykład z ziarnami między 0,25 mm, pojemniczek z ziarnami między 0,1 mm a 25 mm i tak dalej. I potem dopiero już na podstawie tego, jak zbadano, ile procent pyłu, ile procent regolitu z danego na przykład obszaru Księżyca to ziarna o takiej wielkości, to z powrotem z tych stworzonych wcześniej frakcji, z powrotem łączy się w wybranych proporcjach te uzyskane ziarna i potem już można wykorzystywać taki regolit w badaniu. To jest jedna z procedur i tutaj jest symulat LHS1, który w tej kategorii procedurze został wytworzony. No i wspomniałam, że wykorzystuje się do czegoś takiego minerały. I jakie to są minerały? Anortozyt, który na Ziemi jak najbardziej występuje, bazalt też występuje w wielu miejscach na Ziemi, zwłaszcza takich na przykład z aktywnością wulkaniczną, ilmenit, piroksen i oliwin. Oliwin w płaszczu Ziemi jest całkiem częstym minerałem i tutaj jako taką ciekawostkę pokazałabym, jak wyglądają kryształy oliwinu. Mam nadzieję, że w miarę to widać. W każdym razie, kiedy oliwin skrystalizuje, to mogą powstać takie zielone, ładne, drobne kryształki. I jeżeli chodzi o to, jakie tlenki przy takich symulatach mogą być wykorzystywane, no to oczywiście tlenek krzemu, tlenek tytanu, więc znowu wracamy do tego, że materiały, z jakich jest się w stanie uzyskać całkiem pożyteczne również materiały. Bo tlenek krzemu, no to w zasadzie z tego się wytwarza chociażby też szkło. I jak taki symulat jest jeszcze badany, żeby można było sprawdzić, czy jest on adekwatny, czy dobrze odtwarza to, co ma symulować. Na przykład bada się potem, czy faktycznie udało się odtworzyć ten rozkład rozmiarów ziarenek. Tutaj mamy wykres, gdzie widać jak dużo, jaki procent ziaren próbek przewiezionych z kolei przez misję Apollo 16 miał dane rozmiary i jakie były takie rozmiary dla symulatu LHS1. No i widać, że co prawda nie jest to idealna zgodność, ale jest całkiem blisko. Tutaj jeszcze kilka innych przykładów symulatów. Jeszcze też takie słowo wieści jest, dlaczego te symulaty się między sobą trochę różnią, ponieważ symulaty są często oparte właśnie na próbkach przewiezionych przez konkretną misję, a konkretne misje mogły z kolei pobierać próbki z innych miejsc. Więc próbka pobrana, nie wiem, z innego krateru, czy z innego po prostu obszaru Księżyca, z danego obszaru, czy z danego Morza Księżycowego, będzie się różnić od próbki opartej na próbce pobranej z innego miejsca. I takie symulaty, żeby przyjrzeć się dokładniej ich własnościom, też potem bywają badane na przykład przez skaningową mikroskopię elektronową. To jest taka technika, która pozwala uzyskać bardzo, bardzo duże powiększenia. Nie jest to mikroskopia
optyczna, tylko korzysta już z troszeczkę bardziej zaawansowanych zjawisk fizycznych. No ale widzimy tutaj, że faktycznie są fragmenty troszkę większe, są fragmenty mniejsze, też są takie ostre, tak jak to sobie mogliśmy wyobrażać. Widzimy, że trochę się różnią odcieniem. I tutaj jeszcze jedna rzecz, jaką przygotowałam do pokazania, to jest też symulat regolitu księżycowego. I to jest symulat, z którego koło naukowe Space Team EGIHA, w którym miałam przyjemność działać, gdy studiowałam. Z takiego symulatu to koło naukowe korzystało podczas projektowania przenośnika regolitu księżycowego. Więc jeżeli kamerka pozwala, no to tutaj widać też taką dynamikę tego symulatu regolitu, czyli w jaki sposób on się przesypuje, że tak nie do końca płynnie. No i jeszcze inny proces wytworzenia symulatu regolitu, czyli na przykład można też rozpocząć od bazaltu i tutaj wykorzystać troszeczkę inną procedurę, czyli najpierw zgniatanie, potem wybór agregatów o określonych rozmiarach, potem kolejne rozdrabnianie już w takim młynie, kolejny przegląd rozmiarów, potem przesiewanie i potem ta rekompozycja, żeby ten rozkład rozmiarów był oparty na regolicie z księżycowych misji Apollo. Więc tutaj ze względu na to, że był wybrany bazalt, no to było troszeczkę mniej tego problemu pozbywania się materiału organicznego. I co jeszcze się robi, żeby zapewnić, że regolit, czy symulat regolitu i regolit są do siebie podobne. Tutaj na przykład jest obraz z badań mechanicznych, gdzie badano naprężenia rozciągające i zwykłe. To właśnie dla próbek z Apollo i dla 3 różnych symulatów. No i tutaj dla tych symulatów akurat wyniki wypadły pomiędzy tymi 2 modelami dla próbek przywiezionych przez misję Apollo. No i jeszcze taka ciekawostka z mojej macierzystej uczelni, czyli że pierwszy polski symulat regolitu powstał właśnie na Akademii Górniczo-Hutniczej we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Dlaczego się w ogóle zabrano za taki projekt? Kwestia była taka, że Polska przygotowywała takie urządzenie, które miało wkopywać się w ziemię, po prostu być taką kosmiczną wiertarką, pobierać próbki. I nazywało się ono KRET, oczywiście bardzo pasująca nazwa. Więc tego naszego polskiego krecika trzeba było jakoś testować, a kiedy zamawia się symulat regolitu ze Stanów Zjednoczonych, to co prawda nie są to koszty i czas oczekiwania rzędu przywożenia faktycznego regolitu z Księżyca, ale też jak przekonała się moja koleżanka, która pisała pracę magisterską na właśnie robiąc badania regolitu, to też można czekać kilka miesięcy, też te próbki regolitu mogą gdzieś zostać zatrzymane po drodze. Jak się go potrzebuje dużo, no to też są koszty przesyłki, więc posiadanie polskiego symulatu dostępnego na miejscu możliwego do wytworzenia było zdecydowanie lepsze. No i to już nie był symulat oparty bezpośrednio na próbkach z Apollo, tylko symulat oparty na innych symulatach, przygotowanych jako analogii regolitu, który był pobrany przez misję Apollo 17. I tam zwracono uwagę przede wszystkim na takie własności mechaniczne, które miałyby właśnie znaczenie dla działania takiej kosmicznej wiertarki. Dobrze, więc teraz jeszcze wspomniałam o cegłach, wspomniałam o pozyskiwaniu poszczególnych pierwiastków czy związków chemicznych z regolitu, ale w jaki sposób to miałoby być w zasadzie osiągane. Jest całkiem sporo pomysłów na to, jak przetwarzać regolit. Taka duża grupa tych pomysłów to jest spiekanie na przeróżne sposoby. Nie będę się skupiać na wszystkich. Bardzo ciekawą koncepcją jest druk 3D materiałów z regolitu.
Myśli się też o tym, że można byłoby zrobić taki jakby beton na bazie regolitu. Jeszcze jest technologia właśnie elektrolizy, dzięki której można oddzielić z regolitu tlen. No i spiekanie jest taką, można powiedzieć, że ideowo najprostszą metodą przetwarzania, ale ze spiekaniem jest też taki problem, że wymaga dużo energii. A jak wiadomo, w kosmosie energia też jest cenna. No ale pojawiła się na przykład koncepcja, że można byłoby korzystać ze światła słonecznego. No a z plusów spiekania jest właśnie to, że jest stosunkowo proste, to znaczy nie trzeba dodawać jakichś substancji, jakichś katalizatorów czy czegoś tego typu. Jest też stosunkowo krótki cykl produkcyjny, co też pozwala na poprawianie na przykład wykonania poszczególnych elementów, zrobienie prototypu, zrobienie czegoś kolejnego. No i było już sporo badań nad takim spiekaniem wykonywanych na Ziemi, więc można wnioskować, że to jest realna rzecz. I tutaj są wyniki takich badań dotyczących spiekania regolitu. Tutaj wykorzystano symulat też już przeze mnie pokazany, czyli ten LRS. Wykorzystano takie formy. Wykorzystano całkiem spory piec próżniowy i też porównano, co się stanie, jeżeli się będzie wypiekać taki regolit w próżni lub w atmosferze. I jak widać, lepiej działało oczywiście wypiekanie w próżni, no ale w przypadku warunków księżycowych to nie jest duży problem. I widać, jak bardzo wysokie temperatury były potrzebne, żeby dokonać takiego spiekania. Czyli temperatury między 1000 a nawet 1100 stopni Celsjusza. No i dlatego zastanowiono się też nad opcją spiekania na zimno, której bardzo dużo energii by pozwoliło oszczędzić. I tam jest taki cykl, w którym temperatura się zmienia między 25 a 300 stopni Celsjusza. 700 stopni Celsjusza to już jest spora różnica. 300 stopni Celsjusza to jest niewiele więcej niż to, co możecie osiągnąć we własnym piekarniku, chociaż oczywiście nie sugeruję, żebyście wykonywali eksperymenty w postaci spiekania na zimno regolitu w piekarniku, jeżeli pozyskalibyście jakoś regolit. No bo tutaj jest jednak taki haczyk, że trzeba mieć odpowiedni rozpuszczalnik. Więc jest to pod tym względem bardziej skomplikowane, ale za to oszczędza się energię. I tutaj też można zobaczyć nieco mniejsze próbki uzyskane właśnie tą techniką spiekania na zimno. Być może to właśnie na przykład byłaby technika dla robienia mniejszych elementów. A dla robienia jeszcze mniejszych i precyzyjnych elementów szczególnie obiecującym pomysłem jest druk 3D z regolitu. W zasadzie druk 3D z regolitu to dokładniej druk, można powiedzieć, taki kompozytowy, ponieważ raczej w praktyce tą mieszaniną do druku byłby właśnie taki kompozyt regolitu i jakiegoś polimeru. I to, jak precyzyjnie z regolitu można byłoby drukować, sądząc po tym, co wytwarza się z symulatu, to zaprezentowało ESA. Tutaj dla skali jest 5 eurocentów, a tutaj śrubki i inne elementy wydrukowane z symulatu regolitu. No i również w Stanach Zjednoczonych NASA zgłosiło patent też na maszynę pozwalającą drukować z użyciem takiej mieszaniny regolitowo-polimerowej. Pojawił się też taki pomysł, że nadal pozostając w świecie kompozytów, czyli połączenia regolitu z czymś jeszcze, że kiedy wysyła się w kosmos rozmaite urządzenia, to one na ogół są zbudowane też z materiałów bardzo wysokiej jakości, tak zwane superstopy, super alloys, bywają wykorzystywane do tego celu. I w zasadzie dlaczego to potem ma gdzieś zalegać w charakterze złomu, jeżeli by się to dało przetworzyć. Więc pojawiła się koncepcja takiego metalowo-ceramicznego kompozytu
gdzie takie super stopy byłyby połączone z regolitem i tak jak mamy, nie wiem, na Ziemi na przykład żelbeton, gdzie mamy żelazo i beton i korzysta się z zalet jednego i drugiego materiału, tak żeby zalety jednego materiału niwelowały wady drugiego, no to można byłoby tworzyć coś podobnego dzięki regolitowi, na przykład dzięki takiemu lotniczemu stopowi. I też wykonano testy takiego rozwiązania i tutaj widać efekt tych testów, że jak najbardziej uzyskano materiał. Taką dosyć egzotyczną koncepcją jest też LunarCrete, jak również AstroCrete. I LunarCrete to jeszcze brzmi trochę bardziej codziennie, bo beton, ale taki, gdzie zamiast piasku czy takich typowo wykorzystywanych elementów byłby regolit. No i oprócz tego woda. Też woda, jak już wiemy, może być pozyskana z regolitu. A w kwestii wytwarzania właśnie gleby z regolitu, to pojawiła się idea tego AstroCrete, czyli dodania substancji pochodzenia biologicznego do regolitu i wykorzystania takiego substancji, którą sam człowiek wytwarza i którą można odizolować z ludzkiego osocza. I więc taka trochę może brzmieć jak taka szalona idea, ale ktoś opublikował też na ten temat pracę, że właśnie po dodaniu tej albuminy z serum ludzkiego, tego białka, można stworzyć taki biokompozyt, w którym można byłoby też hodować na przykład roślinki. Więc taki troszeczkę obieg zamknięty, że ludzie korzystają z tych roślinek, dają jakieś takie śladowe, nieduże ilości. No tutaj wykorzystali 3 gramy tej substancji, żeby pozyskać taki biokompozyt. I jaka z kolei reakcja może prowadzić do tego, żeby z regolitu odzyskać tlen, jak również metaliczny proszek. To się nazywa reakcja elektrolizy. Myślę, że niektórzy o elektrolizie już słyszeli, ale takie małe dla niektórych przypomnienie, dla niektórych wyjaśnienie. W ramach elektrolizy mamy 2 elektrody. Na jednej jest ładunek dodatni, na drugiej jest ujemny. I w takim układzie na jednej z anod tutaj powstaje tlen, na katodzie powstaje w tym przypadku metal, a oprócz tego krążą nam sobie jony oraz elektrody. I tutaj możemy zobaczyć proszek metaliczny pozyskany też w takim procesie. I metodą w miarę nieskomplikowaną jest też odlewanie z bazaltu, więc no tutaj jesteśmy już tak na styku materiałów z regolitu, a po prostu materiałów pozaziemskich, no bo z bazaltu w zasadzie też regolit dopiero powstaje. Ale na Ziemi też wykorzystuje się skały bazaltowe jako materiały konstrukcyjne, więc też sprawdzone technologie są bezpieczniejsze, więc to jest taka perspektywiczna metoda, ale znowu jest ten sam problem, co ze spiekaniem regolitu, czyli wysokie temperatury obróbki. Ale też istnieje projekt, który właśnie ma na celu zbadanie możliwości na przykładzie księżycowego bazaltu, jak można byłoby z niego korzystać. Jednakże kiedy wyobrażamy sobie przetwarzanie regolitu, to musimy mieć świadomość, że to nie jest tak, że można sobie co 5 metrów postawić fabrykę czy tą drukarkę 3D
czy warsztat, tylko ten regolit pewnie w pewnym momencie należałoby jednak transportować do miejsca obróbki, z miejsca pozyskiwania. I tu się pojawia kilka trudności, czyli to, co wspomniałam, że on jest taki bardzo ścierający, czyli może uszkadzać maszyny. Jest też taki lotny, ten po prostu pyli, a w warunkach księżycowych jeszcze bardziej, gdzie grawitacja jest niższa, ciśnienie też jest bardzo maleńkie. Jeszcze do tego ma te własności elektrostatyczne. No i dlatego właśnie zastanawiały się już różne agencje kosmiczne czy różne firmy nad tym, jak taki regolit mógłby być transportowany. Koncepcje przenośników to przedstawię kilka zdjęć tego, jakie wymyślono te koncepcje, że mogą być na przykład kubełkowe przenośniki czy śrubowe. W każdym razie takie pytanie, jeżeli mielibyście przetransportować jak największą ilość regolitu w jak najkrótszym czasie na określoną odległość, w jaki sposób byście to zrobili? Takie pytanie postawili w 2022 roku i 2023 roku przedstawiciele uczelni Colorado School of Mines oraz przedstawiciele całkiem znanego przedsiębiorstwa, jakim jest Lockheed Martin. No i zadanie właśnie było skonstruowanie takiego przenośnika, a w edycji drugiej oceniono też sortowanie pod kątem rozmiaru ziaren. Jak już wiemy, żeby coś wyprodukować z regolitu, te ziarna muszą być właściwego rozmiaru. Ważne było, żeby system był jak najlżejszy, już wiemy dlaczego. Ważne, żeby też miał tolerancję na zapylenie, ale też nie generował za dużo. No oczywiście wydajność, ogólne działanie. No i z AGH wysłaliśmy przenośnik zwany Tolrecon, co jest skrótem od Tandem of Lunar Regolith Conveyors. Tutaj jeszcze jest takie zdjęcie posterów z Space Resources Roundtable, które się wtedy odbywało w Colorado School of Mines i też widać obrazki właśnie tych przeróżnych kształtów, próbek prawdziwego regolitu księżycowego przywiezionego przez misję Apollo. I to był właśnie ten nasz przenośnik z AGH. W tej rurze był transportowany regolit. On był przepychany przez taką żerdź, która wykonywała taki ruch i równocześnie przesuwała się do góry, coś się tak przepychała go. I dlaczego tandem? Bo potem to było, ten materiał był przerzucany do przenośnika kubełkowego i do miejsca docelowego. Tędy sypał się materiał, który miał być przetransportowany, a tam już był składowany. Przenośnik kubełkowy zaprezentował też zespół australijski. I to był bardzo też ciekawy patent, dlatego że mieli bardzo lekki system, bo w zasadzie te części częściowo były wykonane z drewna. Oprócz tego ciekawą koncepcją jest też przenośnik wibracyjny i coś takiego próbował też przedstawić zespół z Niemiec w edycji 2022 roku. Akurat ten przenośnik nie do końca im zadziałał, natomiast są nawet publikacje, gdzie też takie koncepcje przenośnika wibracyjnego są rozważane. I to jest taka, że tymi wibracjami po prostu regolit jest tak wstrząsany do góry. Gabrysia, przepraszam, że tak Ci przerwę. Bo zbliżamy się zaraz tutaj do końca spotkania, tak Ci po prostu tutaj daję znać, że no. Okej, to też już jesteśmy blisko końca, także jeszcze tylko bardzo szybciutko, że najwydajniejszy był akurat wtedy przenośnik śrubowy. A co właściwie mamy z takich badań nad własnościami regolitu księżycowego już teraz? To, żeby misje kosmiczne były bezpieczniejsze, bo jak się lepiej zna własności mechaniczne tego, na czym się ląduje, to można bezpiecznie zaplanować lądowanie, a w dodatku dzięki takiej znajomości można też lepiej pobrać próbki. No i każde badania kosmiczne w zasadzie pozwalają też pomóc rozwijać technologie, które mogą mieć zastosowanie na Ziemi, bo jak będziemy lepiej móc przetwarzać taki regolit kosmiczny, to regolit ziemski może akurat też się okazać, że też się coś wymyśli, jak go przetwarzać. No i tutaj jeszcze tak w zasadzie na zakończenie koncepcja właśnie wykorzystania regolitu, żeby wspierać lądowania i starty na Księżycu. Więc regolit to taki właśnie najłatwiej dostępny materiał na Księżycu, Marsie i asteroidach. Technologie
przejrzeliśmy, jakie mogą być wykorzystywane, żeby go przetwarzać, no ale żeby go transportować, trzeba wziąć pod uwagę jego szczególne własności i również szczególne warunki na innych ciałach kosmicznych. No i dziękuję Wam bardzo za uwagę. Tak, Gabrysia, bardzo dziękujemy Ci za szalenie interesującą prezentację i bardzo wyczerpującą, myślę, że też temat. Myślę, że daje to do myślenia, jak bardzo przyszłościowy jest to materiał. Jesteśmy już, wiem, że chwileczkę po czasie, ale może ktoś z Państwa teraz ma pytania do Gabrysi, to zachęcam do ich zadania. Zachęcam również do przesłania pytań mailowo. Gabrysia, możesz podać swój mail w czacie, można bezpośrednio. Myślę, że skontaktować się z Tobą, tak założę. I widzę, że ktoś też pisze, więc jeszcze damy chwilkę tutaj Państwu. Widzę jedno pytanie od Jana. Przeczytam, mam pytanie, co prawda niezwiązane z tematem prezentacji, lecz z asteroidami. Czy jesteśmy w stanie lądować na mniejszych asteroidach, na przykład o średnicy 1 kilometra? Gabrysia, czy to jest temat, który się podejmiesz może, który jesteś w stanie tutaj zaadresować? W kontekście lądowań na mniejszych asteroidach nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że byłoby to wykonalne, ale na tej podstawie mi się to wydaje wykonalne, że czytałam z kolei o systemach, które by miały chronić Ziemię z kolei przed impaktami asteroid. No i asteroida taka mniejsza to też już by stanowiła spore zagrożenie, ale jeżeli byśmy byli w stanie trafić w taką asteroidę tak, żeby zmienić jej trajektorię, no to bylibyśmy w stanie też trafić czymś mniejszym, tak żeby na niej po prostu wylądować i jej nie zniszczyć, tylko ją zbadać. Więc wydaje mi się, że raczej tak, ale to jest taka dedukcja na przykładzie innych rzeczy, które kojarzę. Jest jeszcze kolejne pytanie, czy wyprodukowanie regolitu jest drogie? No to wyprodukowanie regolitu jest za darmo, bo możemy znaleźć regolit na Ziemi. Wyprodukowanie symulatu regolitu już może być droższe, dlatego że trzeba pozyskać coś, na przykładzie czego się go oprze. Trzeba mieć też te maszyny, które są w stanie rozdrabnić materiał, trzeba mieć minerały, które się będzie przetwarzać. To też jest troszkę droższe. No a przywiezienie prawdziwego regolitu na Ziemię, no to też już byłoby drogie. A z kolei, jeżeli już znajdować się na miejscu, gdzie on jest, no to też tam, gdzie on jest, to jest za darmo. Mhm. Tak, ja jeszcze właśnie widzę pytanie tutaj o kolejny webinar, który będzie w czerwcu, więc tematem będzie projekt Koła Naukowego z AGH Lunartech. Temat to Lunaris, pierwszy polski ładunek księżycowy, także myślę, że gdzieś tutaj temat być może powiązany z prezentacją też Gabrysi. Tak, jest osadzony hel w regolicie i to też jest kolejna cecha, która czyni ten księżycowy regolit ciekawym, chociaż nie było czasu się na tym jakoś bardzo skupiać. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy były próby wprowadzania helu do tych symulatów. Myślę, że można byłoby jakoś próbować, może na przykład tak, że zrobić próżnię, w której byłby symulat i następnie wpuścić tylko hel. Aczkolwiek myślę, że byłoby to pewnie trochę też kosztowne w wykonaniu, ale też ciekawie byłoby spróbować na przykład zrobić taki eksperyment i też ten hel tam uwzględnić. Wiadomo, że to są w porównaniu z innymi pierwiastkami śladowe ilości, ale
też taki hel, no wiadomo, hel w ogóle został odkryty na Słońcu, więc też hel nie jest tak częstym, łatwo dostępnym pierwiastkiem. Hel na Ziemi jest całkiem drogi, jak na przykład się go kupuje do urządzeń pomiarowych, żeby ciekły hel gdzieś tam wykorzystać do chłodzenia, na przykład do pomp magnetometrycznych. Czy Polska ma możliwość wysłać w przestrzeń kosmiczną swoje własne rakiety? Tak, jest kilka tych polskich projektów. Jakieś projekty rakiety Bursztyn, z tego co kojarzę, w Gdańsku, ale też nasze AGH-owskie są pomysły, to znaczy jest na AGH-u koło, które... definicja przestrzeni kosmicznej jeszcze tutaj nam wchodzi, no bo ponad linię Karmana, na jaką wysokość te AGH-owe rakiety były wysyłane? Jest w każdym razie koło Space Systems, które wysyła swoje zbudowane samodzielnie rakiety. Oni tam na pustyni Błętowskiej je testują, więc takie jakieś drobniejsze, powiedzmy, rakiety czy ładunki, to tak. Natomiast też Polska jest członkiem ESA, Europejskiej Agencji Kosmicznej, która ma swój kosmodrom bodajże w Gujanie francuskiej, więc też nie musi Polska wysyłać całkowicie sama tych rakiet, tylko właśnie we współpracy z ESA, już w ramach takiej międzynarodowych działań. O, załogowe! O, to ambitnie. Tak, wysyłamy na pewno naszego własnego astronautę, czyli Sławosza Uznańskiego, który nawet się pojawiło to takie stwierdzenie, że właśnie, że będzie drugim polskim kosmonautą, ale pierwszym polskim astronautą, bo właśnie w ramach zachodnich misji kosmicznych, dlatego że było takie rozumienie właśnie, że kosmonauci to są ci wysyłani ze wschodu, a astronauci wysyłani przez państwa zachodnie. No i z misjami załogowymi to obecnie sytuacja jest taka, że są firmy prywatne, czyli to, gdzie jest SpaceX i nawet NASA korzysta w tym momencie z tego. No i była kiedyś współpraca z Rosją, gdzie były wysyłane Sojuzy, której teraz, teraz wiadomo, że tej współpracy nie ma. Więc teraz to nawet NASA czy ESA w dużym stopniu korzystają z firm prywatnych, czyli właśnie Elona Muska, czy przede wszystkim Elona Muska, chociaż z prywatnych firm to też jest Blue Origin, który też ma własne loty. Więc jakby się zjawił jakiś polski milioner czy miliarder, to pewnie by Polska mogła wysyłać własne, a tak to firmy jednak chyba teraz mają szansę zdominować ten rynek. Ale będzie polski astronauta na ISS-ie, warto poczytać też o Sławoszu Uznańskim. Dobrze, ja muszę przyznać, że jestem właśnie pozytywnie bardzo zaskoczona tutaj pytaniami i też tutaj oczywiście wiedza Gabrysi jest bardzo szeroka i bardzo pomocna. Ja, proszę Państwa, już na dzisiaj chciałam zakończyć webinar, ale tak jak wspominałam, zachęcamy do kontaktu mailowego, również będziemy Państwa informować o kolejnych spotkaniach i będą zapewne równie ciekawe jak dzisiejsze. Dziękuję bardzo, dziękuję Gabrysiu, dziękuję Państwu za uczestnictwo i bardzo ciekawe pytania. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Dziękuję też, do zobaczenia. Bardzo miło było mi poopowiadać i podyskutować i poodpowiadać na pytania. Cieszę się, że było zainteresowanie. Nam również. Dziękuję Ci jeszcze raz. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję.